Należy przyjąć skądinąd słuszne założenie, że ludzie, którzy zdobyli władzę, czy to z woli Boga, daną im przez lud, czy w inny sposób, per fas et nefas, nie chcę tego rozstrzygać. Winni są nie tylko własnemu ludowi, ale także innym narodom jedno, by prowadzić je na wyżyny rozwoju duchowego, społecznego, kulturowego, intelektualnego. Co do tego nikt nie może mieć wątpliwości. Gdzie zatem prowadzeni jesteśmy przez jeden, drugi, trzeci rząd, międzynarodowe organizacje, których namnożono już tyle, że trudno je zliczyć, jeśli nie do zguby i na zatracenie, nie mogąc od tysięcy lat rozwiązać jednego problemu, zaś regres ludzkiej cywilizacji nieustannie nasila się. Wynika z tego, że światowe rządy nie tylko dbają o swój partykularny interes, ale nie rozumieją, czym jest dobro i jak je stosować. Nie rozumieją problemu zła. Dlatego nieustannie żyjemy w czasach wojny, nawet jeśli nie jest ona oficjalna. A jeśli jest tak, jak mówię, to nie można im więcej powierzyć władzy i głosów wyborców, bo nie wiedzą, co czynią. Tym bardziej, że postęp kulturowy jest nieustannie powstrzymywany. Z naszej łacińskiej cywilizacji nie zostało już nic, bo była budowana na fałszywym fundamencie. Przypomnijmy, że jednym z członów tej cywilizacji jest grecki stosunek do piękna, dobra i prawdy. Od 5 lat przestrzegałem, gdzie tylko mogłem, iż wojna wybuchnie. Pisałem do prasy, telewizji, autorytetów, nawet do zachodnich mediów, że zło wróci, zdradzając, jak działa ten mechanizm zła, jaka jest jego ukryta siła. Ale byłem jedynie zbywany, nazywany szaleńcem. Na świecie od tysięcy lat panuje jedynie kłamstwo i grzech. Walkę przechodzącą w kolejną wojnę i okrutną krucjatę zdobywczego wyobrażenia. Walkę o przetrwanie, które nie zostało dla nas przewidziane. Dlatego wszystko, co zaciekle walczy o przetrwanie, czeka drastyczny upadek i konflikt. O tym, dlaczego tak się dzieje, skąd zło, dlaczego wybuchają wojny i jaki jest sens istnienia ludzkiej cywilizacji. Opowiadam na tym filmie, który pojawił się na karcie u góry ekranu. Bardzo cię proszę, żebyś się z nim zapoznał. Argumenty, które tam przedstawiłem, nie zostały do tej pory podważone. Na najwyższym stopniu ewolucji zmienia się bowiem paradygmat. Traci na znaczeniu walka o przetrwanie, a zyskuje walka o dojrzewanie w prawdzie wszechświata, które potrzebuje zła moralnego, by odzierać nasze życie ze złudzeń, otwierać się na zapłodnienie intelektualne i moralne oraz koniecznie rezygnować z władzy w obliczu argumentu o wyższym gradualizmie, ujawniającego nasze zaciemnienie. Takim postulatom powinien służyć przywódca, nie oglądając się na innych, bo w przeciwnym razie zło, które miało służyć postępowi kulturowemu, przeistoczy się w zło destruktywne i wywoła wojnę, jak ta, która dzieje się obecnie. Zło moralne jest nam potrzebne do rozwoju. Naszej cywilizacji nigdy nie udało się osiągnąć pokoju i nigdy tego pokoju się nie uda osiągnąć, bo pokój nie jest dla nas przewidziany.
Można walczyć o pokój na wszelkie możliwe sposoby, łącznie z tym, że wykorzystywane są na przykład środki militarne, jak w przypadku bombardowania Jugosławii w 1999 roku. A okazuje się, że ta walka jest bezskuteczna, bo jakiś czas później znowu wybuchają wojny i znowu powstają konflikty. Dzieje się tak z tego względu, że dla nas przewidziano jedynie twórczy niepokój, który ma służyć w istocie powstawaniu prawdy. I do tego jest nam potrzebne moralne zło, abyśmy odzierali nasze życie ze złudzeń i służyli sprawiedliwości. Otwierali się na to, czego nie widzimy i nie dostrzegamy. W ten sposób dojrzewa się w prawdzie. Jesteśmy równi jedynie w obliczu śmierci. I to doświadczenie śmierci jest dojrzewaniem w prawdzie wszechświata. Dużo się mówi o wolności na świecie, ale na świecie wolności nie ma i nigdy nie była. Wolność jest możliwa do zaprzysiężenia jedynie w tym układzie sił, gdy odzieramy nasze życie ze złudzeń, gdy rezygnujemy z naszego utrapienia. Gdy jednak pojawi się wolny człowiek, który chce o tym powiedzieć, to okazuje się zawsze, że zagraża czyimś interesom i musi zostać koniecznie usunięty, a gdyby zdobył jakieś wpływy, zapewne będzie unicestwiony. Putin słusznie uważany jest za zbrodniarza wojennego. Ale kto wyhodował tego potwora, jeśli nie odwieczna walka, jeśli nie poszukiwanie harmonii, spokoju, bezpieczeństwa, walka o przetrwanie przy admiracji światowych rządów, bo jeśli trzeba, to z Putinem robiło się dobre interesy. Gdy Putin mówi zachodnie kłamstwa, to każdy odwraca głowę. Ale zachodnie administracje cechuje także dryg do brudnych interesów i machlojek i wszyscy o tym wiedzą. CIA to nowe wcielenie Stasi i KGB, próbujące podporządkować sobie świat i gotowe obalić każdy rząd. Wspomnę tylko sytuację z Iranu w 1953 roku, ale takich przypadków jest tysiące, by ustanowić własne zasady cyklu życia, związane oczywiście z walką o przetrwanie, realizować własne interesy wyzysku i neokolonializmu. Podobnie zresztą jak Wielka Brytania, ustanowić zasady własnej demokracji na swoich prawach. Ale tak być nie może, że jedni ukarani zostają oficjalnie, a inni w dalszym ciągu mają umoczone ręce we krwi, ale założyli białe rękawiczki i nie chcą wziąć odpowiedzialności za wieczne rozchwianie nastrojów społecznych na świecie. Czy ktoś kiedykolwiek oskarżył Wielką Brytanię za jej historyczne zbrodnie? Czy ktoś nazwał zbrodniczą administrację USA? Czy ktoś odpowiada za bombardowanie Jugosławii w 1999 roku, gdzie zginęły tysiące cywili, pod pretekstem wprowadzenia nieudolnego pokoju, którego nie tylko nie da się wdrożyć w nasze życie, bo dobro wymaga przedsięwzięcia całkowicie innych kroków, o czym wspominałem wcześniej. Nie, oskarża się za to Hitlera i Putina, ale to jest krótkowzroczna polityka, miałka i nierozumna, bo zło w dalszym ciągu jest na świecie. Nie rozwiązano żadnego problemu. Dlatego ci ludzie są niekompetentni. Zło ma się u nas dobrze, najlepiej, a powinno moralne zło służyć kulturowemu postępowi, bo inaczej wróci, zatoczy koło i wywoła konflikt. I o tym mówię także na filmie, który pojawił się na karcie u góry ekranu.
Jest jeden sposób na uspokojenie tych wiecznie rozchwianych nastrojów społecznych. Powołanie światowego rządu do bezwzględnej walki z wyzyskiem, nacechowanym walką o przetrwanie. Dlatego, że schlebianie ludzkiemu podziwowi jest aktem czystej pogardy. To przemoc miękka, zaś przemoc twarda, czyli pogarda, bardzo często staje się podziwem. Dlatego Hitler ma tylu naśladowców. Aby każdy cwaniak został zdemaskowany i izolowany od życia, by stworzyć wreszcie świat ludzi wolnych, otwierających się na zapłodnienie intelektualne i moralne i gotowych do rezygnacji z władzy. Władza powinna krzewić bowiem ducha kulturowego postępu, poza historią, której trzeba wybaczyć i nie można jej przenosić jak zaraza na kolejne pokolenia. Otwierać się na głos jednostki, bo każda jednostka wolna ma prawo uczestniczyć w procesie kulturowego postępu, zaś obecna demokracja tłoczy się jedynie jak sardynki w puszce, w lęku przed prawdą i wolnością, nie mogąc zostać trwałą poręką do rozwoju praw przyszłości. Dlatego na swego kata wybiera dyletanta, który nic nie wie, ale obiecuje złote góry. Władzę dostają jedynie ci, którzy cedzą wyuzdane credo i obiecują ludziom złudzenie. Powinno być całkowicie na odwrót. Prawda powinna być wytwarzana i nikt nie powinien się obawiać, gdy powie coś nieprzyjemnego, niewygodnego, co odbierałoby władzę innym, i nie może tak też być, że ktoś w obawie przed utratą własnego życia czy zdrowia zaniecha działania na rzecz kulturowego postępu. Nie może tak być, że fałszywe demokracje pozwolą się prowadzić na smyczy rządom obłudy i neomarksistowskiej fanaberii, nie woląc ludzi, niszcząc ich ducha i próbując ich sobie bezwzględnie podporządkować. Powinien zostać stworzony nowy świat. Świat, który wreszcie uczyni pożytek ze zła moralnego. Świat ludzi dzielnych, nie poszukujących spokoju i bezpieczeństwa, bo za jakiś czas znowu wybuchnie wojna. Tego powinien domagać się rząd światowy. Ale pierwej trzeba zaprzestać walki i zająć się walką na innym polu. W duchu tej idei, o której mówię tutaj. Nowej idei dla zrujnowanego świata wojną. Tak zwana zachodnia i wschodnia mądrość to rządy utajnionego nihilizmu i anarchii. Nazywają mnie szaleńcem, a sami swoimi czynami po pewnym czasie wywołują wojny, bo na niczym się nie znają. Pokojowe misje NATO to zwykłe mrzonki. Znają się za to na załatwianiu własnych spraw, osiąganiu władzy i krzewieniu doktrynerstwa. Ale dość już tego. Przedstawiłem projekt kulturowego postępu. Napisałem wiele książek na ten temat. Jeśli chcesz się z nimi zapoznać, znajdziesz link do księgarni w opisie. Napisane i wydane po polsku i po angielsku. Ale w dalszym ciągu napotykam jedynie milczenie i wyrzucanie człowieka, który mówi o wolności, na śmietnik, bo głosi niepopularne hasła. Dość już gwałtu i przemocy. Czeka nas w przyszłości, jeśli nic nie zrobimy, straszliwa sceneria życia. Będzie bliska temu, o czym opowiada serial Czarne lustro lub film Noc oczyszczenia. Jeśli chcesz działać na rzecz wolności, poprzyj mój apel. Dziękuję serdecznie za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie na kanale Króla Pustkowia.